Kiedy skończyłam 65 lat, postanowiłam urządzić przyjęcie dla całej rodziny. 3 tygodnie poświęciłam na planowanie, 3 tygodnie na wybór idealnego menu, na dekorowanie jadalni świeżymi kwiatami, na dzwonienie do każdego, by upewnić się, że przyjdzie. Kupiłam nawet nową sukienkę, granatową, z drobnymi perłowymi guzikami, taką, o której Edward zawsze mówił, że sprawia, iż wyglądam elegancko. Stół był nakryty dla 8 osób, winietki napisane moją najlepszą kaligrafią. Edward Kowalski. Mały Tomek, który właśnie skończył 7 lat, słodka Ewa, która ma 5, moja siostra Renata, jej mąż Karol i oczywiście ja, na czele stołu, skąd mogłam widzieć twarze wszystkich, gdy będziemy razem świętować. O 18:30 nikt nie przyszedł. Sprawdziłam telefon 3 razy, myśląc, że może pomyliłam godzinę, ale w kalendarzu widniało urodzinowa kolacja, 18. Wysłałam przypomnienia wszystkim zaledwie 2 dni wcześniej. O 19:00 zadzwoniłam do Edwarda, prosto na pocztę głosową. Potem na telefon Marty. To samo. Renata też nie odebrała, co było dziwne, bo zawsze odbiera po drugim sygnale. Stałam w mojej jadalni, patrząc na nietknięte talerze. Świece, które zapaliłam godzinę temu, wypaliły się do niedopałków. Pieczeń stygła w piekarniku. Czekoladowy tort, który piekłam cały ranek, stał idealny i niepokrojony na blacie w kuchni. Może były korki, może coś nagłego się wydarzyło. Takie rzeczy się zdarzają, powtarzałam sobie, choć czułam ucisk w klatce piersiowej, a ręce nie przestawały mi drzeć. O 20:00 wiedziałam, że nie przyjdą. Opadłem ciężko na krzesło, wpatrując się w puste miejsca wokół mnie. To nie było tylko spóźnienie, to było coś zupełnie innego. Cisza w moim domu była inna, niespokojna, ale pusta, jakby sam dom wstrzymywał oddech. Wtedy popełniłam błąd, sprawdzając Facebooka. Tam, na samej górze mojego kanału, było zdjęcie, które zmroziło mi krew w żyłach. Marta, promienna w zwiewnej białej sukience. Jej ramię wokół Edwarda, który uśmiechał się szerzej niż widziałam go od miesiące. Za nimi rozciągał się bezkresny, głęboki błękit oceanu. Podpis głosił „Życie na całego na Morzu Śródziemnym”. Tak wdzięczni za ten niesamowity rodzinny wypad. Przewinęłam w dół, by zobaczyć więcej zdjęć. Tomek i Ewa budujący zamki z piasku na dziewiczej plaży. Renata i Karol popijający koktajle w czymś, co wyglądało na elegancki bar na statku. Wszyscy tam byli. Wszyscy oprócz mnie. Znacznik czasu pokazywał, że zdjęcia zostały opublikowane zaledwie godzinę temu, kiedy ja siedziałam tu i na nich czekałam. Byli tysiące kilometrów stąd, wznosząc tosty szampanem i śmiejąc się podczas kolacji o zachodzie słońca na statku. Poczułam, jak coś pęka w mojej piersi. Nie łamie się, ale pęka, jak lód na jeziorze, gdy temperatura spada zbyt szybko. Oni to zaplanowali, wszyscy oni. Marta zorganizowała rodzinne wakacje, które celowo mnie wykluczyły. Zaplanowała je na moje urodziny i jakoś przekonała wszystkich, by wzięli w tym udział. Nawet Renata, moja własna siostra, która jeszcze w zeszłym tygodniu pomagała mi wybierać dekoracje na to przyjęcie. Wpatrywałam się w to zdjęcie, aż piekły mnie oczy. Uśmiech Marty wyglądał wyjątkowo jasno, niemal triumfalnie. Stała dokładnie tam, gdzie powinna być ja, w centrum mojej rodziny, otoczona ludźmi, którzy mieli mnie najbardziej kochać. Mój telefon zawibrował, SMS od Edwarda. Przepraszam, mamo, zapomniałem wspomnieć, że będziemy poza miastem w tym tygodniu. Marta zarezerwowała wycieczkę niespodziankę. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zapomniał wspomnieć, jakby rejs po Morzu Śródziemnym był czymś, o czym po prostu swobodnie zapomina się powiedzieć własnej matce. Jakby zarezerwowanie go na moje urodziny było czystym zbiegiem okoliczności. Ostrożnie odłożyłam telefon, bojąc się, że rzucę nim o ścianę, jeśli będę trzymać go dłużej. Pieczeń była już na pewno zimna. Podszedłam do kuchni i wyłączyłam piekarnik. Moje ruchy były mechaniczne i dziwne. Czułam się, jakbym patrzyła na siebie z zewnątrz, obserwując tę smutną kobietę w granatowej sukience, sprzątającą kolację, na którą nikt nie przyszedł. Zawinęłam tort w folię i włożyłam do lodówki. Zgasiłam resztki świec. Zaczęłam wkładać dobrą porcelaną z powrotem do szafki. Każdy talerz uderzał o siebie z dźwiękiem, który wydawał się zbyt głośny w cichym domu. Marta wygrała dziś coś, choć nie byłam pewna, w jaką grę grałyśmy. Wiedziałam tylko, że po raz pierwszy w moich 65 latach poczułam się naprawdę niewidzialna.
idealna. Nie tylko przeoczona czy zapomniana, ale wymazana. Kiedy zgasiłam światła w jadalni, dostrzegłam swoje odbicie w ciemnym oknie. Wyglądałam jakoś mniejsza, pomniejszona. Kobieta patrząca na mnie spędziła dziesięciolecia będąc rozjemcą rodziny, tą, która łagodziła kłótnie i pamiętała o urodzinach i rocznicach wszystkich. Tą, która zawsze stawiała rodzinę na pierwszym miejscu. A oni wszyscy wybrali spędzenie moich urodzin, udając, że mnie nie ma. Wpięłam się po schodach do sypialni, każdy krok był cięższy od poprzedniego. Jutro będę musiała stawić czoła następstwom, fałszywym przeprosinom, wymówkom o nieporozumieniach, słodkiemu głosowi Marty wyjaśniającemu, jak podróż została zarezerwowana miesiące temu i nic nie mogli zrobić. Ale dziś wieczorem musiałam po prostu usiąść z tym bólem, naprawdę go poczuć, bo coś mi mówiło, że to nie chodziło tylko o opuszczone przyjęcie urodzinowe. Chodziło o coś znacznie większego i znacznie bardziej celowego, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam. Nie spałam tej nocy. Zamiast tego leżałam w łóżku, wpatrując się w sufit, a mój umysł krążył wokół każdego rodzinnego spotkania z ostatnich 5 lat. Urodziny, które nie tylko zostały zapomniane, ale celowo sabotowane. A gdy godziny mijały, zaczęły pojawiać się inne wspomnienia, każde bardziej niepokojące od poprzedniego. 4. urodziny Tomka. Byłam tak podekscytowana, widząc jak zdmuchuje świeczki. Ale kiedy dotarłam na miejsce, Marta spotkała mnie przy drzwiach z tym przepraszającym uśmiechem, który tak udoskonaliła. Och, Leokadio, czy Edward ci nie powiedział? Musieliśmy przenieść imprezę na jutro. Wyskoczyło coś pilnego. Ale słyszałam śmiech dzieci w środku. Widziałam balony przez okno. Kiedy zadzwoniłam do Edwarda później, wydawał się szczerze zdezorientowany. Jutro? Nie, mamo, przyjęcie jest na pewno dzisiaj. Marta musiała pomylić daty. Pierwszy dzień Ewy w przedszkolu. 3 razy pytałam Martę, o której godzinie ją odbierają, żebym mogła tam być z aparatem. Och, robimy to bardzo wcześnie, powiedziała. Około 7 rano, pewnie za wcześnie dla ciebie. Kiedy i tak się pojawiłam, nauczycielka powiedziała mi, że Ewa była tam od normalnej godziny, 8:30. Przegapiłam jej wejście do klasy, przegapiłam jej nerwowe machnięcie na pożegnanie Edwardowi. Ostatnie Boże Narodzenie Marta zadzwoniła do mnie 2 dni wcześniej, jej głos był napięty od fałszywej troski. Leokadio, nienawidzę tego robić, ale Edward czuje się naprawdę przytłoczony stresem w pracy. Zapytał, czy moglibyśmy zorganizować małą kolację wigilijną w tym roku, tylko najbliższa rodzina. Spędziłam Boże Narodzenie sama, podgrzewając resztki i oglądając stare filmy. Później dowiedziałam się od Renaty, że mieli ogromne przyjęcie. Widziała zdjęcia na Instagramie. 20 osób, w tym znajomi Edwarda z koledżów i kilku sąsiadów. Wszyscy oprócz mnie. Każde wspomnienie było jak kawałek układanki, który wskakiwał na swoje miejsce, tworząc obraz, którego byłam zbyt ślepa, by go dostrzec. To nie był wzorec nieporozumień czy niewinnych konfliktów harmonogramu. To było systematyczne, wyrachowane oszustwo. Wstałam i zrobiłam kawę, gdy wschodziło słońce, moje ręce nadal drżały z wyczerpania i czegoś jeszcze, narastającego poczucia strachu i gniewu. Wyciągnęłam telefon i zaczęłam przeglądać posty Marty w mediach społecznościowych z ostatniego roku, naprawdę patrząc na nie po raz pierwszy. Tam była na szkolnym przedstawieniu Tomka, siedząc w pierwszym rzędzie obok Edwarda. Pytałam o to przedstawienie, a ona powiedziała mi, że zostało odwołane z powodu epidemii. Tam była na recytalu tańczynu Ewy, tym, o którym Marta mówiła, że to tylko próba, nic specjalnego. Zdjęcie po zdjęciu, rodzinne chwile, z których zostałam wykluczona, każde oznaczone podpisami o bezcennych wspomnieniach rodzinnych i błogosławiona, że mam tych ludzi w swoim życiu. Najokrutniejszą częścią było to, jak naturalnie to wszystko wyglądało. Ramię Marty wokół Edwarda, dzieci skupione blisko rodziców, wszyscy uśmiechnięci, jakby należeli do siebie, jakby byli kompletni beze mnie. Odłożyłam telefon i podeszłam do okna w kuchni, patrząc na ogród, który posadziłam, gdy Edward był chłopcem. Kiedyś pomagał mi plewić te grzotki, jego małe ręce ostrożnie obchodziły z delikatnymi łodygami. Kiedy go straciłam? Kiedy przestał postrzegać mnie jako niezbędną do jego szczęścia? Odpowiedź nadeszła z zaskakującą jasnością. Kiedy Marta weszła w nasze życie? Przed nią Edward dzwonił do mnie 2 razy w tygodniu. Mieliśmy stałe randki obiadowe co drugą niedzielę. Pytał mnie o radę w problemach z pracą, dzielił się historiami ze swojego dnia.
Był moim synem, moim przyjacielem, moim połączeniem z przyszłością, którą pomogłam stworzyć. Marta zmieniała to stopniowo, tak powoli, że nie zauważyłam, aż było za późno. Najpierw niedzielne obiady stały się comiesięczne. Marta planuje te wyszukane posiłki, wyjaśniał Edward. Ona uwielbia mieć mnie tylko dla siebie w weekendy. Potem telefony zmalały do obowiązkowych sprawdzeń w święta. Przepraszam, mamo, nie mogę długo rozmawiać. Marta ma nas dość ciasno dziś zaplanowanych. Nigdy nie powiedziała niczego bezpośrednio oprzeciwko mnie. To byłoby zbyt oczywiste, zbyt łatwe do odparcia. Zamiast tego działała w przestrzeniach między słowami, w ciszy, która następowała po jej sugestiach. Twoja mama wydaje się ostatnio zmęczona. Może nie powinniśmy obciążać jej dziećmi w ten weekend. Widziałam twoją mamę wczoraj w sklepie spożywczym. Wyglądała na nieco zdezorientowaną. Myślisz, że dobrze sobie radzi mieszkając sama? Subtelne implikacje, że stawałam się ciężarem, zmartwieniem, kimś, kto potrzebował zarządzania, a nie włączania. Myślałam o tym, jak mnie obejmowała na spotkaniach rodzinnych, zawsze o ułamek sekundy za długo. Jej ręka pocierała moje plecy, jakbym była kruchą, starszą krewną, która potrzebowała pocieszenia, a nie równoprawnym członkiem rodziny. O tym, jak przerywała, kiedy rozmawiałam z dziećmi, przekierowując ich uwagę na coś innego. Babcia Leokadia miała długi dzień, kochanie. Dlaczego nie pokażesz tatusiowi swojej nowej zabawki? A Edward, mój piękny, ufny syn, wchłonął to wszystko bez pytania. Zaczął patrzeć na mnie tak, jak Marta, z mieszanką uczucia i litości, jakbym była czymś cennym, ale coraz bardziej nieistotnym. Telefon zadzwonił, wyrywając mnie z zamyślenia. Na ekranie mignęło imię Edwarda. Cześć, mamo. Jego głos był radosny, zrelaksowany w sposób, który sprawiał, że bolała mnie klatka piersiowa. Chciałem tylko zadzwonić i życzyć spóźnionych urodzin. Przepraszam, że je przegapiliśmy, ale ta podróż była niesamowita. Marta naprawdę się postarała z planowaniem. Mocniej ścisnęłam telefon. Tak, widziałam zdjęcia. Och, dobrze, Marta szaleje z postami. Dzieci świetnie się bawią. Tomek nauczył się wczoraj nurkować, a Ewa zaprzyjaźniła się z małą dziewczynką z Warszawy. Pokochałabyś ich widok. Pokochałabym, bo z mojej perspektywy wydawało się, że nikt nawet nie zauważył, że mnie nie było. Podróż była bardzo spontaniczna, powiedziałam ostrożnie. Wiem, prawda? Marta znalazła tę niesamowitą ofertę i po prostu na nią poszła. Zawsze była taka spontaniczna. Jedna z rzeczy, które w niej kocham. Spontaniczna. Tak nazwał celowe zarezerwowanie rejsu na urodziny swojej matki. Edward, zaczęłam, a potem przestałam. Co mogłam powiedzieć? Że jego żona nim manipuluje? Że przez lata systematycznie wykluczała mnie z jego życia? Pomyślałby, że jestem zazdrosna, gorzka, niezdolna zaakceptować, że dorósł i poszedł dalej. Może byłam tym wszystkim, ale miałam też rację. Wszystko w porządku, mamo? Brzmisz dziwnie. Zamknęłam oczy, czując ciężar wszystkich tych straconych chwil, wszystkich tych razy, kiedy zostałam wyedytowana z własnej rodzinnej historii. W porządku, kochanie, po prostu jestem zmęczona. Cóż, odpocznij, wrócimy w przyszłym tygodniu i obiecuję, że zaplanujemy coś specjalnego, żeby nadrobić twoje urodziny. Kolejna obietnica od Edwarda, którą Marta znajdzie sposób, by złamać. Po odłożeniu słuchawki długo siedziałam w kuchni, obserwując, jak światło zmienia się, gdy ranek przechodzi w popołudnie. Myślałam o nadchodzących latach. Więcej urodzin spędzonych samotnie, więcej przegapionych kamieni miłowych wnuków, więcej zdjęć rodzinnych, na których moja nieobecność będzie tak kompletna, jakbym nigdy nie istniała. Po raz pierwszy od śmierci mojego męża 8 lat temu poczułam się naprawdę osierocona. Tym razem nie przez śmierć, ale przez coś, co było prawdopodobnie gorsze. Przez celowe, metodyczne wymazywanie mojego miejsca w jedynej rodzinie, która mi pozostała. Ale gdy złość narastała w mojej piersi, gorąca i jasna, uświadomiłam sobie coś jeszcze. Nie zamierzałam zniknąć po cichu. Jeśli Marta chciała grać w gry, wybrała złego przeciwnika. Wychowałam Edwarda, gdy jego ojciec nas opuścił. Pracowałam na 2 etatach, by wysłać go na studia. Poświęciłam własne marzenia, by zapewnić mu każdą okazję. Zasłużyłam na swoje miejsce w tej rodzinie i nie zamierzam go oddać bez walki. Musiałam tylko dowiedzieć się, z czym naprawdę walczę.
Był wtorek rano, dokładnie tydzień po moich porzuconych urodzinach, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Nadal byłam w szlafroku, popijając drugą filiżankę kawy i wpatrując się w stos kartek z podziękowaniami, które kupiłam na uroczystość, która nigdy się nie odbyła. Dźwięk mnie zaskoczył, nikogo się nie spodziewałam i szczerze mówiąc, nieoczekiwani goście stali się rzadkością w mojej starannej izolacji społecznej. Przez wizjer zobaczyłam mężczyznę, którego nie znałam, około 40, może, z ciemnymi włosami i głęboko wyrytymi zmarstkami wokół oczu. Był dobrze ubrany, ale potargany, jakby podróżował. Ręce miał wciśnięte głęboko w kieszenie płaszcza i nerwowo rozglądał się wokół, jakby nie był pewien, czy powinien tu być. Prawie nie otworzyłam. Po incydencie z rejsem nie miałam nastroju na akwizytorów, czy misjonarzy, czy czegokolwiek ten nieznajomy mógł chcieć. Ale coś w jego posturze, w tym jak zbierał odwagę, by po prostu stać na moim ganku, wzbudziło moją ciekawość. Czy mogę w czymś pomóc? Zawołałam przez drzwi. Pani Kowalska? Jego głos był ostrożny, wahający się. Leokadia Kowalska? Matka Edwarda? Moja klatka piersiowa zacisnęła się. Jak ten nieznajomy znał imię mojego syna? Kto pyta? Przez chwilę panowała cisza, a potem powiedział coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Nazywam się Dawid Kowalski. Muszę z panią porozmawiać o Marcie. Powoli otworzyłam drzwi, trzymając łańcuch. Co z Martą? Dawid Kowalski z bliska wyglądał jeszcze bardziej nerwowo. Ręce mu lekko drżały, a pod oczami miał ciemne kręgi, jakby nie spał od dni. To zabrzmi szalenie, pani Kowalska, ale myślę, że mój syn może mieszkać w domu pani syna. Łańcuch nagle stał się ciężki w moich dłoniach. O czym pan mówi? O Tomku, powiedział, a to imię uderzyło mnie jak fizyczny cios. Mały chłopiec, 7 lat, brązowe włosy, ma bliznę na brodzie po upadku z roweru, kiedy miał 4 lata. Wpatrywałam się w niego, mój umysł szalał. Tomek miał bliznę na brodzie. Edward opowiedział mi o wypadku rowerowym, o tym, jak wszyscy byli przerażeni, pędząc z nim na pogotowie. Ale skąd ten nieznajomy to wiedział? Myślę, że lepiej, żeby pan wszedł, powiedziałam. Mój głos był ledwie szeptem. Dawid Kowalski usiadł na mojej kanapie, jakby miał uciec w każdej chwili. Zaproponowałam mu kawę, ale potrząsnął głową, ręce zaciśnięte tak mocno na kolanach, że jego knykcie były białe. Nie wiem, od czego zacząć, powiedział. To zabrzmi szalenie. Proszę spróbować, miałam bardzo dziwny tydzień. Wziął drżący oddech. Marta i ja. Byliśmy razem przez 2 lata. To było zanim poznała pani syna, zanim wyszła za mąż. Mieszkaliśmy razem, rozmawialiśmy o ślubie, o wszystkim. A potem zaszła w ciążę. Moja filiżanka kawy nagle wydała się zbyt ciężka. Ostrożnie ją odstawiłam, bojąc się, że ją upuszczę. Byłem tak szczęśliwy, kontynuował Dawid, jego głos był ciężki od starego bólu. Chciałem się z nią natychmiast ożenić, zacząć planować nasze wspólne życie. Ale Marta, ona ciągle mnie zbywała. Mówiła, że potrzebuje czasu do namysłu, że nie jest gotowa na tak duży krok. Potem, pewnego dnia, wróciłem z pracy, a jej nie było. Po prostu zniknęła. Wszystkie jej rzeczy, wszystko, jakby nigdy tam nie mieszkała. Szukał jej pan? Oczywiście, że tak, przez miesiące. Zgłosiłem zaginięcie, wynająłem prywatnego detektywa, zamieszczałem posty na każdej platformie mediów społecznościowej, o której pomyślałem. Nic, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Potarł twarz obiema rękami. Detektyw w końcu powiedział mi, żebym się poddał. Powiedział, niektórzy ludzie po prostu nie chcą zostać odnalezieni. Zaczęłam się czuć chora. Co to ma wspólnego z Tomkiem? 3 miesiące temu byłem na konferencji w Krakowie. Po prostu spacerowałem po centrum podczas lunchu i zobaczyłem ich. Martę i małego chłopca, który wyglądał dokładnie jak ja w tym wieku. Te same oczy, ta sama broda, nawet ten sam sposób przechylania głowy, gdy się koncentruje. Śledziłem ich przez 3 przecznice. Pani Kowalska. Patrzyłam na tego małego chłopca i wiedziałem, że jest mój. Pokój wirował. Mówi pan, że Tomek jest pana synem?
Mówię, że tak myślę. Marta była w ciąży około 2 miesięcy, kiedy mnie zostawiła. Jeśli donosi ma ciążę, miałby teraz dokładnie tyle lat, co Tomek. Dawid sięgnął do kurtki i wyciągnął telefon. Proszę spojrzeć. Pokazał mi zdjęcie siebie jako dziecka, może 6- lub 7-letniego. Podobieństwo do Tomka było niezaprzeczalne. Te same ciemne oczy, ta sama uparta szczęka, nawet ta sama niewielka przerwa między przednimi zębami, którą Tomek zawsze próbował ukrywać, kiedy się uśmiechał. Moje ręce drżały teraz. To może być zbieg okoliczności. To właśnie sobie powiedziałem na początku. Ale potem zacząłem kopać głębiej. Głos Dawida stał się twardszy, bardziej zdeterminowany. Wynająłem innego detektywa, tym razem lepszego. Marta Mróz. To nawet nie jest jej prawdziwe imię, nawiasem mówiąc. Jej prawdziwe imię to Małgorzata Zima. I ona robiła to już wcześniej. Robiła co? Znikała, gdy sprawy stawały się skomplikowane. Zostawiała mężen, gdy zaczynali zadawać zbyt wiele pytań. Detektyw znalazł 2 innych facetów, pani Kowalska, 2 innych mężczyzn, którzy mieli z nią związki, które zakończyły się w ten sam sposób. Nagle, całkowicie, jakby nigdy nie istniała. Dawid nachylił się, jego oczy były intensywne. Jeden z nich myśli, że ona mogła być w ciąży, kiedy go też zostawiła. Czułam się, jakbym tonęła. Dlaczego mi pan to mówi? Dlaczego teraz? Bo obserwowałem z daleka przez 3 miesiące, próbując wymyślić, co zrobić, próbując zdecydować, czy mam prawo zakłócać życie dziecka na podstawie podejrzeń i zbiegów okoliczności. Jego głos się załamał, ale potem zobaczyłem zdjęcia z pani rejsu, szczęśliwe, rodzinne wakacje, wszyscy uśmiechnięci i śmiejący się. I zdałam sobie sprawę z czegoś, co sprawiło, że poczułem się chory. Co? Nie było pani na żadnym ze zdjęć. Przejrzałem wszystkie media społecznościowe Marty, pani Kowalska, setki zdjęć ze spotkań rodzinnych, przyjęć urodzinowych, świąt. Tomek i Ewa są na wszystkich. Pani syn Edward jest na większości z nich. Ale pani prawie tam nie ma. Jakby była pani wymazywana z historii własnej rodziny. Prawda uderzyła mnie jak fizyczny cios. Pomyślałam o wszystkich tych przegapionych wydarzeniach, wszystkich tych zmianach w ostatniej chwili i wygodnych nieporozumieniach, wszystkich tych razach, kiedy czułam się jak outsider, patrząc na moją własną rodzinę. Zacząłem myśleć o moim własnym doświadczeniu z Martą, kontynuował Dawid, jak izolowała mnie od moich przyjaciół i rodzinę pod koniec, jak sprawiała, że czułam się, jakbym to ja był problemem, jakbym był zbyt wymagający, zbyt czepialski, jak przekonała mnie, że ludzie, którym na mnie zależało, tak naprawdę nie rozumieją naszego związku. Ona robi to samo Edwardowi, wyszeptałam. Tak myślę i myślę, że robi to pani też, co oznacza, że jeśli Tomek naprawdę jest moim synem, to nie jest jedyną ofiarą, pani też nią jest. Dawid ponownie sięgnął do płaszcza i wyciągnął żółtą kopertę. Dlatego tu jestem, pani Kowalska. Dlaczego? W końcu zebrałem się na odwagę, by zapukać do pani drzwi. Co to jest? Wyniki testu DNA. Udało mi się zdobyć próbkę włosów Tomka z zakładu fryzjerskiego, do którego Marta go zabiera. Zostały zbadane w porównaniu z moim własnym DNA. Ręce mu drżały, gdy podawał mi kopertę. Wyniki dostałem wczoraj. Wpatrywałam się w kopertę, bojące się jej dotknąć. W środku znajdowały się informacje, które mogły zniszczyć moją rodzinę lub ją uratować. I nie miałam pojęcia, która opcja. Zanim pani to otworzę, powiedział Dawid cicho, muszę pani coś jeszcze powiedzieć. Nie chcę zabierać Tomka od jedynego ojca, jakiego znał. Nie chcę go traumatyzować ani zakłócać jego życia. Ale nie mogę stać z boku i patrzeć, jak Marta manipuluje i kłamie ludziom, którzy go kochają, w tym pani. O co mnie pan prosi? Proszę panią o pomoc w upewnieniu się, że jest chroniony przez nią, przed jakąkolwiek grą, w którą grała z nami wszystkimi. Głos Dawida był teraz spokojny, zdecydowany. Bo jeśli skłamała w tej sprawie pani Kowalska, o czym jeszcze skłamała? I kogo jeszcze skrzywdzi? Spojrzałam na kopertę w moich dłoniach, czując ciężar prawdy, która się w niej kryła. Na zewnątrz trzasnęły drzwi samochodu i usłyszałam śmiech dzieci, gdy przechodziły obok mojego domu. Normalne dźwięki zwykłego popołudnia w zwykłej okolicy, gdzie matki nie kradły dzieci, a babcie nie były wymazywane ze zdjęć rodzinnych. Ale moje życie od dawna nie było normalne. Po prostu nie chciałam tego przyznać. Pani Kowalska, głos Dawida był teraz delikatny, niemal uprzejmy. Jest pani gotowa poznać prawdę?
Pomyślałam o słodkiej twarzy Tomka, o tym, jak kiedyś podbiegał do mnie z wyciągniętymi ramionami, zanim Marta zaczęła zniechęcać do tych przejawów uczuć. Pomyślałam o Ewie, która ledwo mnie już znała, ponieważ zostałam wykluczona z tak wielu jej życia. Pomyślałam o Edwardzie, moim synu, który został powoli zatruty przeciwko własnej matce. Pomyślałam o moich pustych urodzinach i wszystkich tych zdjęciach rodzinnych, na których mnie nie było. Tak, powiedziałam i otworzyłam kopertę. Wyniki testu DNA były napisane klinicznym, bezwzględnym językiem. 99,7% prawdopodobieństwa ojcowstwa. Liczby pływały mi przed oczami, gdy czytałam je w kółko, mając nadzieję, że jakoś się zmienią. Mając nadzieję, że to wszystko jest wyszukaną pomyłką lub okrutnym żartem. Tomek nie był synem Edwarda. Mój wnuk, mały chłopiec, którego widziałam, jak robił pierwsze kroki. Pomagałam mu uczyć się wiązać buty. Czytałam mu bajki na dobranoc, kiedy był na tyle mały, by zwinąć się na moich kolanach. On wcale nie był moją krwią. A Edward, mój oddany syn, który nazwał Tomka na cześć swojego własnego dziadka, nie miał pojęcia, że wychowywał dziecko innego mężczyzny. Przykro mi, powiedział cicho Dawid. Nadal siedział na mojej kanapie, obserwując moją twarz, gdy przetwarzałam informacje. Wiem, że to musi być druzgocące. Odłożyłam papiery rękami, które nie przestawały drżeć. Jak długo pan o tym wiedział na pewno? Od wczoraj, ale podejrzewałem od miesiące. Ponownie wyciągnął telefon i pokazał mi więcej zdjęć. Zdjęcia z ukrycia, które najprawdopodobniej zrobił z daleka. Tomek bawiący się w parku, Tomek wchodzący do budynku szkoły, Tomek jeżdżący na rowerze po czymś, co wyglądało na ulicę w mojej okolicy. Śledziłem ich czasami, wiem jak to brzmi, ale musiałem być pewien. Obserwował pan moją rodzinę. Obserwowałem mojego syna, poprawił Dawid. Jego głos był stanowczy, ale nie wrodzi. I próbowałem zrozumieć, jaka kobieta mogłaby ukraść dziecko i zbudować całe życie na tym kłamstwie. Gniew nadszedł wtedy, gorący i przytłaczający. Nie na Dawida, on był tak samo ofiarą jak reszta z nas, ale na Martę, na ogrom jej oszustwa, okrucieństwo tego. Ona nie tylko skłamała o ojcostwie Tomka, ona zbudowała całe swoje małżeństwo na tym kłamstwie. Wykorzystała niewinne dziecko jako fundament życia, do którego nie miała prawa. Ona uwięziła Edwarda, powiedziałam. Słowa brzmiały ostro i gorzko. Zaszła w ciążę z dzieckiem innego mężczyzny i wykorzystała to, by zabezpieczyć sobie małżeństwo z moim synem. Tak to wygląda. Wyraz twarzy Dawida był ponury. Oś czasu idealnie pasuje. Zostawiła mnie, gdy była w około 2. miesiącu. Dopiero zaczynała być widoczna. Gdyby działała szybko, szybko znalazła kogoś. Mogła go przekonać, że dziecko urodziło się przedwcześnie lub było po prostu małe. Pomyślałam o narodzinach Tomka, jak podekscytowany był Edward, kiedy zadzwonił, by powiedzieć mi, że Marta rodzi. Urodził się 3 tygodnie wcześniej, przypomniałam sobie. Edward martwił się komplikacjami, ale lekarz powiedział, że wszystko jest w porządku. Bo wszystko było w porządku. Tomek nie urodził się przedwcześnie. Był dokładnie na czas według mojej osi czasu, nie Edwarda. Kawałki układanki układały się w całość z mdłościową jasnością. Błyskawiczny romans Marty z moim synem, szybkie zaręczyny, ślub, który odbył się zaledwie 6 miesięcy po ich poznaniu. W tamtym czasie uważałam to za romantycznie, prawdziwa miłość pokonująca wszystko. Teraz zdałam sobie sprawę, że było to coś znacznie bardziej wyrachowanego. Potrzebowała ojca dla Tomka, zanim się urodził, powiedziałam. Kogoś stabilnego, kogoś, kto nie będzie zbyt dokładnie kwestionował czasu. Kogoś ufnego, dodał Dawid. Kogoś, kto nie zażąda testu ojcostwa, ponieważ taka myśl nigdy by mu nie przyszła do głowy. To był Edward. Dokładnie. Mój syn zawsze był uczciwy do bólu, niezdolny do tego rodzaju oszustwa, które sprawiłoby, że podejrzewałby innych. Ufał ludziom na słowo, wierzył w to, co mu mówili. To była jedna z jego najlepszych cech, a Marta ją wykorzystała. Jest coś więcej, powiedział Dawid, a coś w jego tonie sprawiło, że ścisnęło mi się w żołądku. Detektyw, którego wynająłem, dowiedział się o Marcie innych rzeczy. Rzeczy, które mogą wyjaśnić, dlaczego wypychała panią z obrazu. Jakie rzeczy? Dawid wyciągnął teczkę i podał mi ją. W środku były fotografie, dokumenty, coś, co wyglądało na kopię oficjalnych akt.
Jej prawdziwe imię to Małgorzata Zima. Ma 34 lata, a nie 31, jak powiedziała pani synowi. Dorastała w rodzinie zastępczej. Opuściła system w wieku 18 lat. Bez rodziny, bez prawdziwych powiązań nigdzie. Przyjrzałam się fotografiom, która wyglądała jak z rocznika licealnego. Twarz była zdecydowanie twarzą Marty, ale młodsza, jakoś twardsza. Włosy były inne, ciemniejsze, a w jej oczach było coś, czego nigdy nie widziałam u kobiety, która poślubiła mojego syna. Rodzaj desperackiego głodu. Była już wcześniej zamężna, kontynuował Dawid. 2 razy. Raz z mężczyzną o imieniu Robert w Łodzi, raz z kimś o imieniu Jakub w Poznaniu. Oba małżeństwa zakończyły się rozwodem w ciągu 2 lat, za każdym razem z jej strony uzyskaniem znacznych ugód alimentacyjnych. Ona robiła to już wcześniej, wyszeptałam. Wzorce zawsze te same. Poznaje mężczyznę z pieniędzmi lub stabilnością, szybko działa, by go związać, a następnie systematycznie izoluje go od jego systemu wsparcia, przyjaciół, rodziny, każdego, kto mógłby przejrzeć jej sztuczki lub zadać niewygodne pytania. Pomyślałam o tym, jak znajomi Edwarda z koledżu stopniowo przestali się pojawiać po tym, jak ożenił się z Martą, jak oddalił się od kolegów z pracy, jak rzadko rozmawiał o swojej pracy, z wyjątkiem wspomnień o tym, jak stresująca była, jak stawał się coraz bardziej zależny od Marty w kwestii kontaktów społecznych, wsparcia emocjonalnego, we wszystkim. Izolowała go, powiedziałam. I panią, ponieważ jest pani największym zagrożeniem dla jej kontroli. Matki widzą rzeczy, których inni ludzie nie zauważają, zadają pytania, pamiętają szczegóły przed jej pojawieniem się. Dawid nachylił się, jego wyraz twarzy był intensywny. Potrzebowała pani zniknąć z obrazu, pani Kowalska. Nie tylko być odległą, ale całkowicie wymazaną. Dlatego sabotaż przyjęcia urodzinowego. Dlatego wszystkie przegapione wydarzenia i nieporozumienia. Systematycznie uczyła pani rodzinę funkcjonowania bez pani. Okrucieństwo tego odebrało mi dech w piersiach. Ale dlaczego? Jeśli już miała Edwarda, jeśli wierzył, że Tomek jest jego synem, dlaczego posunęła się do takich skrajności, by mnie wykluczyć? Ponieważ jest pani świadkiem osi czasu. Pamięta pani, kiedy się poznali, kiedy zaszła w ciążę, kiedy urodził się Tomek. Gdyby Toni kiedykolwiek zaczęła zadawać pytania, porównywać daty, mogłaby pani odkryć prawdę. Głos Dawida był cichy, ale pewny. Potrzebowała pani, by stać się nieistotną, zanim stanie się pani niebezpieczna. Wstałam gwałtownie, podchodząc do okna, skąd widziałam ulicę, na której Tomek uczył się jeździć na rowerze. Mały chłopiec, któremu kibicowałam, bandażowałam mu zdarte kolana, z którym świętowałam każdy kamień milowy. Nadal był tym samym dzieckiem, nadal słodkim, zabawnym i bystrym. Ale wszystko w jego miejscu w naszej rodzinie było kłamstwem. A co z Ewą? Zapytałam, bojąc się odpowiedzi. O ile wiem, Ewa naprawdę jest córką Edwarda, urodzona 2 lata po Tomku, w czasie, gdy Marta i pani syn byli na pewno razem. Ale pani Kowalska, Dawid zawahał się. Co? Narodziny Ewy mogły być również wyrachowane. Sposób na upewnienie się, że Edward nigdy nie zakwestionuje ojcostwa Tomka. Gdyby Marta mogła dać mu biologiczne dziecko, byłoby mniej prawdopodobne, że będzie wątpił, że Tomek też jest jego. I to jeszcze bardziej umocniłoby ich związek. Czułam się chora. Wszystko w małżeństwie mojego syna, jego rodzinie, jego życiu przez ostatnie 7 lat było zaaranżowane przez kobietę, która widziała go nie jako osobę do kochania, ale jako zasób do wykorzystania. I używała dzieci, niewinnych dzieci, jako narzędzia w swojej manipulacji. Tomek nie wie, prawda? Zapytałam. Oczywiście, że nie. Ma 7 lat. O ile mu wiadomo, Edward jest jego ojcem i zawsze nim był. A Ewa, ona też nie wie. Myśli po prostu, że ma starszego brata, który wygląda inaczej niż ona. Dzieci nie kwestionują takich rzeczy, ale dorośli tak, albo powinni. I zaczynałam rozumieć, dlaczego Marta tak ciężko pracowała, by uczynić mnie nieistotną. Babcia, która spędzała czas ze swoimi wnukami, która była naprawdę obecna w ich życiu, mogłaby w końcu zauważyć, że Tomek wcale nie wygląda jak jego rzekomy ojciec. Mogłaby zacząć zadawać pytania o podobieństwa rodzinne, o cechy genetyczne, które się nie zgadzają. Dawid, powiedziałam powoli, dlaczego zdecydowałeś się mi to teraz powiedzieć? Mogłeś po prostu zażądać testu ojcostwa, pójść do sądu, spróbować uzyskać opiekę. Dlaczego zaangażowałeś mnie?
Przez długą chwilę milczał, wpatrując się w swoje dłonie. Ponieważ uświadomiłem sobie coś, kiedy zobaczyłem te zdjęcia z rejsu. Marta nie tylko niszczy mój związek z moim synem, ona niszczy też pani związek. I jeśli jej nie powstrzymamy, będzie to robić innym ludziom. Co masz na myśli? Już zaczyna odsuwać Edwarda od jego przyjaciół, od kolegów z pracy, czyniąc go coraz bardziej zależną od niej we wszystkim. I uczy dzieci, by postrzegały go jako jedynego rodzica, który naprawdę się liczy. Tomek ledwo o pani rozmawia, kiedy ich obserwowałem w parku. To tak, jakby wymazywała panią z jego pamięci. Prawda uderzyła mnie jak fizyczny cios. Pomyślałam o tym, jak Tomek zmienił się w ostatnich miesiącach, jak przestał biec, by mnie objąć, kiedy go odwiedzałam, jak zaczął szukać pozwolenia u Marty, zanim ze mną rozmawiał. Myślałam, że po prostu dorasta, staje się bardziej niezależny. Ale może to było coś zupełnie innego. Marta w końcu odrzuci Edwarda, kontynuował Dawid. Tak jak mnie odrzuciła, tak jak odrzuciła swoich poprzednich mężów. Ale najpierw upewni się, że nie zostanie mu nic oprócz niej i dzieci. Żadnych przyjaciół, żadnej rodziny, żadnego systemu wsparcia. Kiedy będzie gotowa, on będzie całkowicie sam. Zamknęłam oczy, widząc przyszłość mojego syna rozciągającą się przed nim. Izolowanego, porzuconego, prawdopodobnie zrujnowanego finansowo, jeśli Marta była tak wyrachowana, jak się wydawało. I dzieci uwięzione w środku tego wszystkiego, użyte jako pionki w grze, o której nawet nie wiedziały, że w nią grają. Co mam zrobić? Zapytałam. Dawid wstał, zbierając swoje papiery i zdjęcia. Chcę, żeby pani pomogła mi uratować naszą rodzinę, nas oboje. Bo tym właśnie jesteśmy, pani Kowalska, rodziną. Jest pani babcią Tomka pod każdym względem, który ma znaczenie, nawet jeśli nie dzielimy DNA. I nie pozwolę, by Marta to zniszczyła tylko dlatego, że boi się prawdy. Podał mi wizytówkę. Proszę o tym pomyśleć, ale nie za długo. Wrócą z rejsu za kilka dni, a kiedy wrócą, Marta będzie obserwować, czy nie staje się pani ponownie problemem. Jeśli mamy działać, musi to być szybko. Po odejściu Dawida siedziałam w salonie, trzymając wyniki testu DNA i wpatrując się w wizytówkę. Na zewnątrz popołudnie przechodziło w wieczór, a dom był cichszy niż kiedykolwiek. Ale po raz pierwszy od miesiąca cisza nie wydawała się pusta, wydawała się ciszą przed burzą. Ponieważ Marta Mroz, czy Małgorzata Zima, czy jakkolwiek się naprawdę nazywała, popełniła krytyczny błąd. Myślałam, że może mnie całkowicie wymazać, uczynić mnie nieistotną dla historii mojej własnej rodziny. Ale ja jeszcze nie zniknęłam, a teraz, gdy wiedziałam, kim naprawdę jest, nigdzie się nie wybierałam. Zadzwoniłam do Edwarda 3 dni po powrocie rodziny z rejsu. Mój głos był spokojny, ćwiczony. Powtarzałam tę rozmowę w głowie tuzin razy. Cześć, kochanie. Zastanawiałam się, czy moglibyśmy wszyscy spotkać się na kolacji w ten weekend. Chciałabym coś ważnego z wami i Martą omówić. Na drugim końcu słuchawki zapanowała cisza. Wszystko w porządku, mamo? Brzmisz poważnie. Wszystko w porządku. Po prostu myślę, że nadszedł czas, abyśmy odbyli prawdziwą rodzinną rozmowę o nas, o przyszłości. Dużo myślałam, kiedy was nie było. Kolejna pauza, tym razem dłuższa. Słyszałam głos Marty w tle, choć nie mogłam rozróżnić słów. Kiedy Edward wrócił do rozmowy, jego ton był ostrożniejszy. Marta chce wiedzieć, o jaką rozmowę chodzi. Obawia się, że możesz być zła z powodu terminu rejsu. Oczywiście, że się obawiała. Instynkty Marty były ostre. Prawdopodobnie wyczuła, że coś się zmieniło, nawet przez telefon. Powiedz Marcie, że na nic się nie gniewam. Po prostu uważam, że dla rodzin ważne jest, aby otwarcie się komunikować, prawda? Sobotni wieczór byłby idealny. Ugotuję. Pozwól, że sprawdzę z Martą i oddzwonię do ciebie. Fakt, że mój 38-letni syn musiał sprawdzić z żoną, czy może zjeść kolację z matką, byłby śmieszny, gdyby nie był tak bolesny, ale zachowałam lekki głos. Oczywiście, daj mi znać. Oddzwonił 2 godziny później. Sobota pasuje. 18. Idealnie. Nie mogę się doczekać, żeby wszystkich zobaczyć. To był czwartek.
piątek spędziłam na przygotowaniach do tego, co wiedziałam, że będzie najważniejszą rozmową w moim życiu. Dawid i ja spotkaliśmy się jeszcze 2 razy od jego pierwszej wizyty, starannie planując, jak przedstawić prawdę w sposób, który ochroni Tomka, jednocześnie ujawniając oszustwo Marty. Wyniki testu DNA były bezpiecznie schowane w żółtej teczce na blacie w kuchni, wraz z kopiami dokumentami, które znalazł detektyw Dawida. Prawdziwa tożsamość Małgorzaty Zimę, jej poprzednie małżeństwa, oś czasu, która dowodziła, że Tomek nie mógł być biologicznym synem Edwarda, wszystko, czego potrzebowaliśmy, by zedrzeć kłamstwa, na których Marta zbudowała swoje życie. Zrobiłam ulubione danie Edwarda, pieczeń z ziemniakami puré czosnkowym i fasolką szparagową, którą kochał od dzieciństwa. Jeśli to miała być ostatnia rodzinna kolacja, którą kiedykolwiek wspólnie zjedliśmy, chciałam, żeby była niezapomniana z właściwych powodów, przynajmniej początkowo. Sobotni wieczór nadszedł szary i drzdysty, typowa październikowa pogoda. Nakryłam stół w jadalni moją dobrą porcelaną, tymi samymi naczyniami, których zamierzałam użyć na moje urodziny 2 tygodnie temu. Ironia nie umknęła mi. Przybyli dokładnie o 18:00. Marta miała na sobie zwiewną sukienkę w kolorze kremowym, która sprawiała, że wyglądała młodziej, bardziej niewinnie. Jej włosy były idealnie ułożone, makijaż bez skazy. Wyglądała jak obraz oddanej żony i matki, kogoś niezdolnego do oszustwa. Tomek wpadł przez drzwi pierwszy, pełen 7-letniej energii i ekscytacji. Babciu Leokadio, nauczyłem się pływać na rejsie. Chcesz zobaczyć, jak robię pieska? Moje serce ścisnęło się, gdy go objęłam, wiedząc, że to, co miałam ujawnić, zmieni wszystko dla tego niewinnego dziecka. Może po kolacji, kochanie, idź umyć ręce. Ewa szła ciszej, ściskając małą lalkę z potarganymi włosami. W wieku 5 lat była bardziej powstrzągliwa niż jej brat, bardziej ostrożna wobec mnie, odkąd Marta zaczęła zniechęcać do okazywania uczuć, ale nadal pozwoliła mi pocałować się w czoło, zanim poszła za Tomkiem do łazienki. Edward serdecznie mnie objął i przez chwilę mogłam udawać, że to po prostu zwykła rodzinna kolacja. Coś pachnie niesamowicie, mamo. Tęskniłam za twoim gotowaniem. Wyglądasz na zmęczonym, zauważyłam. Rzeczywiście, wokół jego oczu pojawiły się nowe zmarszczki i schudł. Praca ostatnio była brutalna, fuzje wszystkich stresują. Spojrzał na Martę, która oglądała mój salon, jakby katalogowała potencjalne problemy. Ale Marta ciągle mi mówi, że muszę znaleźć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Stres jest tak szkodliwy dla zdrowia, powiedziała Marta, pojawiając się obok nas z tym wyćwiczonym uśmiechem. Ciągle zachęcam Edwarda do wcześniejszej emerytury. Moglibyśmy więcej podróżować, spędzać więcej czasu z dziećmi. Wcześniejsza emerytura w wieku 38 lat? Kolejny sposób, by uczynić Edwarda całkowicie zależną od niej, odcinając jej od jego tożsamości zawodowej i dochodów. Uśmiechnęłam się przyjemnie. Jak wspaniale, że myślisz o przyszłości. To właściwie jest związane z tym, o czym chciałam dziś wieczorem porozmawiać. Podczas kolacji prowadziłam lekką rozmowę. Dzieci gawiedziły o swoich przygodach na rejsie, a Marta grała idealną matkę, krojąc mięso Tomkowi i przypominając Ewie, by używała serwatki. Była dobra w tym przedstawieniu, ciepła, uważna, całkowicie wiarygodna. Ale zauważyłam rzeczy, które wcześniej mi umknęły. Jak przerywała, gdy Tomek zaczął opowiadać historię o tym, jak za mną tęsknił, gdy ich nie było. Jak przekierowywała uwagę Ewy, gdy mała dziewczynka zapytała, dlaczego nie pojechałam z nimi w podróż. Jak subtelnie zarządzała każdą interakcją, kontrolując przepływ rozmowy i uczuć. Po tym, jak dzieci skończyły jeść, zasugerowałam, by poszły bawić się do salonu, podczas gdy dorośli porozmawiają. Marta natychmiast zaprotestowała. Och, powinny już się szykować do wyjścia, jutro jest dzień szkolny, a my lubimy utrzymywać ich rutynę. To nie potrwa długo, powiedziałam stanowczo i myślę, że to, co mam do przekazania, może dość mocno wpłynąć na ich rutynę. Coś mignęło na twarzy Marty tylko na sekundę, ale to złapałam. Strach. Kiedy dzieci usiadły ze swoimi zabawkami w sąsiednim pokoju, wróciłam do jadalni, gdzie czekali Edward i Marta. Żółta teczka leżała na stole obok mojej filiżanki kawy jak naładowana broń. Więc, powiedział Edward, sięgając po rękę Marty przez stół. O czym chciałaś porozmawiać? Wzięłam oddech, czując ciężar chwili. Chciałam porozmawiać o uczciwości, o rodzinie, o tym, jak ważne jest wiedzieć, kim naprawdę jesteśmy.
Uśmiech Marty zacieśnił się niemal niezauważalnie. To trochę filozoficzne jak na kolację. Czyżby? Nie sądzę. Podniosłam żółtą teczkę. Czułam, jak oboje się napinają. Widzicie, ostatnio dowiedziałam się kilku interesujących rzeczy o historii rodziny, o genetyce, o znaczeniu dokumentacji medycznej i dokładnych informacji. Mamo, powiedział Edward powoli, co jest w teczce? Prawda. Otworzyłam ją i wyciągnęłam wyniki testu DNA, kładąc je na stole między nami. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Edward wpatrywał się w papiery, jakby miały wybuchnąć. Marta zesztywniała, jej twarz była starannie pozbawiona wyrazu. Test ojcowstwa? Głos Edwarda był ledwie szeptem. Dlaczego? Jak? Test pokazuje, że nie jesteś biologicznym ojcem Tomka, powiedziałam delikatnie. Jest 99,7% prawdopodobieństwa, że jego ojcem jest inny mężczyzna. Mężczyzna o imieniu Dawid Kowalski. Marta wstała gwałtownie, jej krzesło zgrzyknęło o podłogę. To szaleństwo, Leokadio. Nie wiem, w jaką chorą grę grasz, ale... Usiądź, Małgorzato. Użycie jej prawdziwego imienia uderzyło jak fizyczny cios. Rzeczywiście, cofnęła się, jej twarz pobladła. Edward patrzył między nami, w jego wyrazie twarzy mieszało się zagubienie i narastający horror. Małgorzato, mamo, co się dzieje? Wyciągnęłam raport detektywa, akty małżeństwa, dokumentację osi czasu. Prawdziwe imię Marty to Małgorzata Zima. Była już dwukrotnie zamężna i ma tendencję do kłamania na temat swojej tożsamości i przeszłości. Była związana z Dawidem Kowalskim, zanim poznała ciebie, Edwardzie. Zostawiła go, gdy była w ciąży z jego dzieckiem i przyszła znaleźć nowego ojca dla swojego dziecka. To nieprawda, powiedziała Marta, ale jej głos drżał teraz. Edward, nie słuchaj tego. Twoja matka najwyraźniej miała jakieś załamanie. Tomek urodził się 7 miesięcy po tym, jak się poznaliście. Kontynuowałam bezlitośnie. Myślałeś, że urodził się przedwcześnie, ale tak nie było. Urodził się dokładnie na czas, zgodnie z osią czasu związku Marty z Dawidem. Edward podniósł wyniki testu DNA drżącymi rękami. Obserwowałam jego twarz, gdy je czytał, obserwowałam, jak kolor odpływa z jego policzek, gdy liczby do niego docierały. To nie może być prawda, wyszeptał. Dawid Kowalski szukał swojego syna przez 7 lat, powiedziałam. Znalazł cię 3 miesiące temu i obserwował z daleka, próbując zdecydować, co zrobić. Przyszedł do mnie, ponieważ rozpoznał, co Marta robiła z naszą rodziną. Te same taktyki izolacji, których używała wobec niego. Marta cofała się w stronę drzwi, jej idealne opanowanie legło w gruzach. Edward, proszę, nie pozwól jej zatrucić cię przeciwko mnie. Pomyśl o naszym wspólnym życiu, naszej rodzinie. Naszej rodzinie? Głos Edwarda był szorstki, złamany. Naszej rodzinie, która jest zbudowana na kłamstwie? Naszemu synowi, który właściwie nie jest naszym synem? Jest twoim synem pod każdym względem, który ma znaczenie. Wychowałeś go, kochasz go. Na podstawie kłamstwa? Edward uderzył ręką w stół, aż talerze podskoczyły. Wszystko, Marto, wszystko było kłamstwem. Z salonu dobiegł dźwięk śmiechu dzieci, niewinny i jasny. Tomek i Ewa, bawiący się w swoje gry, nieświadomi, że ich świat imploduje w sąsiednim pokoju. Jest coś więcej, powiedziałam cicho i wyciągnęłam akty poprzednich małżeństw Marty. Ona robiła to już wcześniej. Znajdowała mężczyzną, szybko za nich wychodziła, izolowała ich od rodzin, a potem odchodziła, gdy jej to pasowało. Nie jesteś jej pierwszą ofiarą, Edwardzie. Jesteś po prostu najbardziej udany. Edward wpatrywał się w dokumenty, jego oddech był płytki i szybki. Rejs, powiedział nagle, twoje urodziny to nie był zbieg okoliczności, prawda? Marta nic nie powiedziała, ale jej milczenie było wystarczającą odpowiedzią. Zaplanowałaś to celowo. Upewniłaś się, że mama będzie sama w swoje urodziny, podczas gdy my wszyscy będziemy się bawić bez niej. Chciałaś ją skrzywdzić. Chciałam chronić naszą rodzinę, zaczęła Marta. Przed czym? Przed moją matką, przed kobietą, która mnie wychowała i kochała i nigdy nikogo by nie skrzywdziła.
Przed kimś, kto w końcu odkryłby prawdę, powiedziałam cicho. O to właśnie chodziło, Edwardzie. O przegapione wydarzenia, zmiany w ostatniej chwili, stopniowe odseparowanie od przyjaciół i rodziny. Marta potrzebowała cię całkowicie odizolować, zanim zacząłeś zadawać pytania, na które nie mogła odpowiedzieć. Edward spojrzał na swoją żonę, która nie była tym, za kogo się podawała, której całe życie z nim było zbudowane na oszustwie. Czy cokolwiek z tego jest prawdziwe? Czy w ogóle mnie kochasz? Czy byłem tylko wygodny? Po raz pierwszy, odkąd ją znałam, Marta nie miała odpowiedzi. Żadnej gładkiej ucieczki, żadnej manipulacji, żadnej perfekcyjnie dopracowanej odpowiedzi. Po prostu stała tam, obnażona i milcząca. Ta cisza powiedziała nam wszystko, co musieliśmy wiedzieć. Z salonu Tomek zawołał: Tato, możemy zjeść lody? Edward zamknął oczy i zobaczyłam, jak po jego policzku spływa łza. Co mam im powiedzieć? Wyszeptał. Jak mam to wyjaśnić dzieciom? Wymyślimy to, powiedziałam, sięgając przez stół, by wziąć jego rękę. Razem, jako rodzina. Tomek nadal jest twoim synem pod każdym z względów, który ma znaczenie. To się nie zmienia. Ale ma też biologicznego ojca, który go kocha i chce być częścią jego życia. I może, jeśli dobrze to rozegramy, to może być coś dobrego. Marta odwróciła się do drzwi, ale zawołałam za nią. Małgorzato. Zatrzymana, ale nie odwróciła się. Dawid nie zniknie tym razem i ja też nie. Jeśli spróbujesz uciec z dziećmi, znajdziemy cię. Jeśli spróbujesz manipulować tą sytuacją lub skrzywdzić te dzieci, aby chronić siebie, twoje dni kontrolowania tej rodziny dobiegły końca. Wyszła bez słowa, pozostawiając za sobą dźwięk bawiących się dzieci i zgliszcza 7 lat kłamstw. Ale po raz pierwszy od miesiąca nie czułam, że tracę swoją rodzinę. Czułam, że w końcu ją odzyskuję. 6 miesięcy później byłam w kuchni, gotując niedzielną kolację, kiedy usłyszałam, jak otwierają się drzwi wejściowe i głos Tomka woła: Babciu, przynieśliśmy deser! Chodźcie tu, kochanie, zawołałam, uśmiechając się, słysząc stukot małych stóp biegnących w moją stronę. Tomek wpadł przez kuchenne drzwi z ramionami objętymi pudełkiem z piekarni, które było dla niego prawie za duże do niesienia. Za nim szła Ewa, ostrożniejsza w swoich krokach, niosąc mały bukiet stokrotek. To dla ciebie, kochanie, powiedziałam nieśmiało, wyciągając kwiaty. Tata powiedział, że żółty to twój ulubiony kolor. Uklękłam, by przyjąć bukiet, przyciągając ją do uścisku, który już bez wahania odwzajemniła. Są idealne, kochanie, dziękuję. Edward pojawił się w drzwiach, wyglądając zdrowiej niż od lat. Waga, którą stracił w ostatnich miesiącach z Martą, wróciła, a zmarszczki stresu wokół jego oczu złagodniały. Za nim stał Dawid, wciąż nieco nieśmiały na rodzinnych spotkaniach, ale stopniowo odnajdujący swoje miejsce w naszej skomplikowanej nowej dynamice. Coś pachnie niesamowicie, powiedział Edward, całując mnie w policzek. Czy to twoja słynna szarlotka? Tomek specjalnie o nią poprosił, powiedziałam, potargawszy włosy chłopca, wraz z pureem ziemniaczanem i tym przepisem na kurczaka, który kiedyś tak kochałeś. Ten z ziołami? Oczy Tomka rozbłysły. Tak, to też mój ulubiony, tak jak taty. Łatwość, jaką nazywała zarówno Edwarda, jak i Dawida tatą, wymagała jeszcze przyzwyczajenia, ale dzieci dostosowały się do swojej rozszerzonej rodziny z odpornością, jaką posiadają dzieci. Tomek nazywał Edwarda tata, a Dawida tata Dawid, podczas gdy Ewa po prostu akceptowała, że Tomek ma 2 ojców, tak samo jak niektóre z jej przyjaciółek miały 2 domy. Dawid postawił butelkę wina na blacie, wciąż poruszając się ostrożnie w tym, co było kiedyś domeną Marty. Jak mogę pomóc? Możesz nakryć do stołu. Dobra porcelana jest w szafce w jadalni. Miesiące zajęło dotarcie do tego punktu. Miesiące terapii rodzinnej, ostrożnych rozmów z dziećmi i postępowań prawnych, które w końcu zakończyły się dobrowolnym zrzeczeniem się opieką przez Martę w zamian za uniknięcie oskarżenia o oszustwo. Zniknęła ponownie, tak jak zniknęła z życia Dawida 7 lat temu, ale tym razem zostawiła dzieci. Przejście nie było łatwe. Tomek był zdezorientowany i załamany nagłą nieobecnością matki. Pomimo wszystkich jej manipulacji, Ewa była przylgnięta i zaniepokojona, bojąc się, że więcej ludzi, których kochała, zniknie. Były łzy, napady złości i bezsenne noce na nas wszystkich, ale było też uzdrowienie.
Edward wrócił do domu, który dzielił z Martą, ale teraz wszystko wyglądało inaczej. Uciśniona atmosfera sekretów i chodzenia na paluszkach zniknęła. Dawid wynajął mieszkanie zaledwie 10 minut drogi. Wystarczająco blisko, by być częścią codziennego życia, ale wystarczająco daleko, by dać każdemu przestrzeń do przystosowania się. Babciu, powiedział Tomek, pociągając mnie za fartuch, mogę ci powiedzieć sekret? Uklękłam do jego poziomu. Oczywiście, że możesz. Zakrył usta dłońmi i wyszeptał. Cieszę się, że znalazłaś tatę Dawida. Teraz mam najwięcej tatusiów w mojej klasie. Moje serce ścisnęło się z miłości do tego odpornego małego chłopca, który skomplikowaną sytuację zamienił w źródło dumy. Ja też się cieszę, kochanie. I cieszę się, że mama Marta odeszła, dodał ciszej. Zawsze była o coś zła. Złamało mi to serce, że 7-letnie dziecko było tak świadome napięcia w swoim domu, ale jednocześnie uspokoiło mnie, że podjęliśmy właściwe decyzje. Dzieci wiedziały więcej niż dorośli im przypisywali, a Tomek wyczuł manipulację swojej matki, nawet jeśli nie potrafił jej nazwać. Podczas kolacji rozmowa między dorosłymi płynęła naturalnie, podczas gdy dzieci gawędziły o szkole i przyjaciołach. Dawid opowiedział nam o ostatnim meczu Tomka, na którym zdobył swoją pierwszą bramkę. Edward podzielił się ekscytacją Ewy z rozpoczęcia lekcji tańca. Rozmawialiśmy jak rodzina, którą się staliśmy. Może niekonwencjonalna, ale prawdziwa w sposób, w jaki starannie zaaranżowana wersja Marty nigdy nie była. Wczoraj dzwonił do mnie mój prawnik, powiedział Edward, gdy sprzątaliśmy talerze po kolacji. Rozwód w końcu jest ostateczny. Jak się z tym czujesz? Zapytałam. Przez chwilę milczał, obserwując, jak Tomek pomaga Dawidowi ładować zmywarkę. Głównie ulgę i wdzięczność, że to się skończyło bez większych szkód dla dzieci. Żadnych żalu? Z powodu zakończenia małżeństwa? Nie. Z powodu tego, że nie widziałem prawdy wcześniej? Wzruszył ramionami. Myślę, że zawsze będę tego żałować. Ile czasu straciliśmy, ile bólu ci zadała. Zwłaszcza. Ścisnęłam jego ramię. Nie możesz obwiniać się za zaufanie komuś, kogo kochałeś. To nie jest wada charakteru, Edwardzie. To po prostu bycie człowiekiem. Dawid dołączył do nas przy blacie, wycierając ręce ściereczką. Czy są jakieś wieści od niej? Nic, powiedział Edward. Jej prawnik powiedział, że nie chce żadnego kontaktu z dziećmi. Żadnych odwiedzin, żadnych telefonów, nic. To prawdopodobnie najlepiej, powiedziałam, choć nadal zdumiewało mnie, że jakakolwiek matka mogłaby tak całkowicie odejść od swoich dzieci. Przynajmniej w ten sposób dzieci mogą się uzdrowić, nie martwiące się, kiedy ona znowu zakłóci ich życie. Później, gdy dzieci zasnęły oglądając film w salonie, 3 dorosłych siedziało przy moim kuchennym stole z kawą i resztkami ciasta. To stały się jedne z moich ulubionych chwil. Ciche rozmowy w wieczornym świetle, planowanie na przyszłość, omawianie wyzwań współwychowania w tak niezwykłej sytuacji. Myślałem o czymś, powiedział Dawid, mieszając cukier w kawie. O nazwisku Tomka. Edward podniósł głowę gwałtownie. Co z tym? On całe życie był Kowalski. To jego tożsamość, jego akta szkolne, wszystko. Nie chcę tego zmieniać, ale zastanawiałem się, Dawid zachachał się, a potem kontynuował. Czy byłoby w porządku, gdybym ja też przyjął twoje nazwisko? Oficjalnie. To znaczy Dawid Kowalski, żeby Tomek i ja dzielili część nazwiska, ale żeby on nadal był związany z tobą i twoją historią rodzinę. Gest był tak przemyślany, tak starannie zaprojektowany, by uhonorować miejsce każdego w życiu Tomka, że poczułam łzy w oczach. Edward wyglądał na oszałomionego. Możesz to zrobić? Chcę, żeby Tomek wiedział, że rodziny mogą być skomplikowane bez bycia złamanych. Chcę, żeby zrozumiał, że kochanie kogoś nie oznacza, że musisz wybierać strony, ani udawać, że inne relacje nie mają znaczenia. Edward sięgnął przez stół i uścisnął dłoń Dawida. Myślę, że to idealne. Gdy wieczór dobiegał końca, a Dawid przygotowywał się do zabrania dzieci do swojego mieszkania na cotygodniową noclegu, odciągnęłam go na bok. Dziękuję, powiedziałam cicho. Za co? Za uratowanie mojej rodziny. Za odwagę powiedzenia mi prawdy, kiedy łatwiej byłoby po prostu znowu zniknąć. Dawid przez chwilę milczał, obserwując Tomka, który zbierał swój plecak i ulubioną pluszową zabawkę. Wiesz, co sobie uświadomiłem tego dnia, kiedy przyszedłem do twoich drzwi? Nie tylko traciłem syna,
Ty też traciłaś swoją rodzinę. Marta zabierała nas wszystkich od siebie kawałek po kawałku. Ale ją powstrzymaliśmy. Zrobiliśmy to. Uśmichnął się i po raz pierwszy, odkąd go poznałam, uśmiech dotarł do jego oczu całkowicie. I spójrz, co zbudowaliśmy zamiast tego. Rozejrzałam się po moim domu, na dzieła sztuki dzieci przypięte do lodówki, na zapomniany sweter Ewy przewieszony przez krzesło, na zdjęcia rodzinne, które teraz obejmowały Dawida i prawdziwie odzwierciedlały naszą rzeczywistość. To nie była rodzina, którą sobie wyobrażałam, gdy Edward po raz pierwszy się ożenił, ale była nieskończenie lepsza niż puste przedstawienie, które zaaranżowała Marta. Po tym, jak wszyscy wyszli, usiadłam w salonie z filiżanką herbaty, zastanawiając się, jak dramatycznie zmieniło się moje życie od tamtych druzgocących urodzin 6 miesięcy temu. Pusty dom, który kiedyś wydawał się grobowcem, teraz tętnił echem życia rodzinnego. Dziecięcy śmiech, ostrożne pytania Dawida o rodzinne tradycje, ulgowe rozmowy Edwarda o jego planach na przyszłość. Mój telefon zawibrował z wiadomością od Edwarda. Dzięki za kolację, mamo. Dzieci pytają, czy możemy to robić w każdą niedzielę. Powiedziałem im, że to zależy od babci. Odpisałam, każda niedziela brzmi idealnie. To jest to, co robią rodziny. Jego odpowiedź przyszła szybko. Tak, to jest to, co robią prawdziwe rodziny. Odłożyłam telefon i spojrzałam na oprawione zdjęcie na moim stoliku bocznym. Zdjęcie z zeszłomiesięcznej wycieczki do zoo. Cała nasza piątka stłoczona przed wybiegiem dla słoni. Tomek siedział na ramionach Dawida, a Ewa mocno trzymała moją rękę. Edward stał pośrodku, jednym ramieniem obejmując mnie, a drugim Dawida, uśmiechając się, jakby właśnie przypomniał sobie, co to znaczy szczęście. Wyglądaliśmy jak to, czym byliśmy. Rodzina, która została rozbita i złożona na nowo w nowej konfiguracji. Silniejsza i bardziej szczera niż wcześniej. Niekoncesjonalna, ale prawdziwa. Nieidealna, ale prawdziwa. Dom osiadł w ciszy, gdy zapadł zmrok, ale nie czuł się już pusty. Czuł się pełen możliwości, pełen miłości, którą Marta tak bardzo próbowała zniszczyć, ale nigdy do końca nie zdołała ugasić. Myślałam, że moje 65. urodziny oznaczały koniec mojej roli w historii mojej rodziny. Zamiast tego oznaczały początek nowego rozdziału. Takiego, w którym miłość nie była warunkowa, gdzie prawda była ważniejsza niż pozory i gdzie bycie babcią oznaczało ochronę wnuków przed każdym, kto użyłby ich jako broni, nawet ich własnej matki. Jutro był poniedziałek, co oznaczało, że Tomek miał trening piłki nożnej, a Ewa lekcję tańca. Dawid odbierze Tomka, a Edward zabierze Ewę i oboje wrócą tu na odrabianie lekcji i kolację. To był rodzaj rutyny, którą Marta kontrolowałaby i manipulowała, ale która teraz płynęła naturalnie z naszej prawdziwej troski o siebie nawzajem. Gdy gasiłam światła i szłam na górę, pomyślałam o kobiecie, która próbowała mnie wymazać z życia mojej własnej rodziny. Gdzieś tam Marta prawdopodobnie tworzyła nową tożsamość, tworzyła nową historię, szukając nowej rodziny do infiltracji i kontroli. Ale zostawiła coś, czego nigdy nie będzie w stanie zastąpić. Miłość między ludźmi, którzy wybrali walkę o siebie nawzajem, zamiast się poddać. Nauczyła nas wszystkich, kim nie chcieliśmy być i w ten sposób pomogła nam stać się dokładnie tym, kim mieliśmy być. Za to, jeśli nic innego, chyba jestem jej w jakiś pokrętny sposób wdzięczna. Ale głównie po prostu było mi jej żal. Miała prawdziwą rodzinę na wyciągnięcie ręki, wadliwą i skomplikowaną, ale prawdziwą, i wyrzuciła ją dla pustej satysfakcji z kontroli. Jej strata, nasz zysk. I w końcu, po miesiącach czucienia się jak duch we własnym życiu, byłam w domu. Teraz jestem ciekawa, co byś zrobiła na moim miejscu. Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? Skomentuj poniżej. A tymczasem na ekranie końcowym zostawiam 2 inne historie, które są ulubionymi na kanale i na pewno Cię zaskoczą. Dziękuję za oglądanie aż do tego momentu.